Tu Andrzej z Witryny Świat Ducha. Witam Państwa uprzejmie. Mówiłem, że nagram taki film z obrazkami aury różnych osób i pewnie też jak to z tym narcyzmem i z narcystycznym nadużyciem jest, jak to wygląda w aurze. I wygląda na to, że to jest właśnie ten dzień. Dobrze. Mam kilka obrazków. Zacznę od takich bardziej zdrowych. Tam też będzie w środku też coś zdrowego, ale też narcyzi będą pokazani. Obrazek A to mniej więcej tak wygląda aura człowieka zdrowego, która nie jest podziurawiona, która nie jest poraniona. Taka aura jest w miarę dopełniona, nie ma przerw, nie ma wycieków energii i ten człowiek dobrze się czuje, ponieważ tak jak mamy ciśnienie atmosferyczne, jak jest wysokie ciśnienie atmosferyczne, to często się czujemy lepiej. I nawet są tak zwane komory hiperbaryczne, gdzie umieszcza się ludzi, aby lepiej tkanki się zrastały. To znaczy, że organizm lepiej trochę funkcjonuje wtedy. I kiedy właśnie w środku tego obłoku, tego balonu aury jest dość duże ciśnienie, dość duże, nie mówię bardzo duże, ale takie mocniejsze, to sam człowiek się mocniej czuje. Obrazek B pokazuje, jak to jest, kiedy jest po przejściach taki człowiek, jak jest po traumach. Można powiedzieć, że każdy niemal otwór w tej aurze to jest jakaś trauma i przez te otwory wychodzi energia. I ten człowiek, nawet jak się bardzo stara, jak się stara, żeby pójść za podpowiedziami różnych coachów, różnych takich, wiecie, trenerów rozwoju osobistego, a teraz zrób to, a zrób sobie plan, a wstawaj o tej i o tej, a tutaj zrób to, a tutaj zrób tamto. To czasami taki człowiek będzie na głowę wiedział, co ma zrobić, a nie znajdzie u siebie energii. Bo jak widzicie, wypływa ta energia i te dziury nie są załatane. Nie są załatane. To można leczyć. Można leczyć traumy na przykład za pomocą takiej metody wspomnień. Chodzi o to, żeby obszar w mózgu, który się nazywa hipokamp, uruchomić, a który odtwarza wspomnienia i je integruje z całością przeżywania. Tak, że trauma wtedy nie jest osobnym jakimś dziwnym wydarzeniem, które jest bardzo niepokojące, ale już jest zintegrowana, czyli zjednoczona z całą pamięcią. Jest to dosyć proste, to jest taki jakby rodzaj terapii wystawiania na bodźce. Tyle, że na bodźce dawne. No dobrze. A co dalej mam? O, panie. C i D. Tutaj są dwie osoby. C to jest ofiara narcyza. D to jest narcyz jawny, wielkościowy, z krokodylem. Tak, w fazie takiej aktywnej. Pod tym D jest N napisane, czyli N jak narcyz. No i jest tutaj co do opowiadania. Z lewej strony jest ofiara,
ta ofiara ma raz, że aurę taką no już troszkę podziurawioną, ale z drugiej strony ma od strony narcyza duży otwór i tam te strzałki pokazują w kierunku osoby C, że jest atak, że jest agresywny atak i to jest od osoby D. Osoba D jest wspierana. Z prawej strony widzicie, od góry idzie taki kanał wspierający. To są energie od ciemnych sił duchowych, inaczej upadających aniołów, inaczej nazywanych też archontami albo ich potomkami, opiekunami krokodylów. I to jest sytuacja stała w tej osobie. To nie jest przejściowe, to nie jest stop klatka. Osoba D mniej więcej zawsze tak wygląda. Mniej więcej. Czasami mniej, czasami mniej. Tam więcej. Tam są widoczne takie pioruny. No to już jest taka, powiedzmy sobie, narcystyczna wściekłość. Wtedy po prostu ta osoba zaburza biopole w ogóle wokoło. Ja no niestety z powodu swojej przeszłości jestem czuły na takie osoby i no chociażby kilka dni temu szedłem ulicą i tam za mną ze 3-4 kroki dwie dziewczyny takie młode szły. Jedna bardzo przeklinała. No bardzo jak bardzo, ale tam od czasu do czasu było i wściekłość tam na kogoś. Oczywiście zapewne na chłopaka. I tak dusza mówi: o, krokodyl! Nie musiałem się nawet odwracać, żebym wiedział, że to właśnie krokodyl, bo to takie energie właśnie zadziorne, takie prowokacyjne, takie pełne buntu, wściekłości. No niestety same osoby narcystyczne są ofiarami ciemnych sił duchowych i one, te osoby narcystyczne mają w przeszłości same zwykle bardzo przykre przeżycia. No i jak to mówią, życie ich nie rozpieszcza, a one właśnie uważają, że powinny być rozpieszczane i wściekają się. Dlaczego ja nie jestem dobrze traktowana i tak dalej, i tak dalej. I proszę was, ja tak zacząłem sobie robić analizę, jaki to jest krokodyl, bo jest ileś tam krokodyli. Czy jest fizyczny? Nie. Czy jest eteryczny? Nie. Astralny? Nie. Mentalny? Nie. Przyczynowy? Nie. Buddialny. To był buddialny krokodyl i to jest bardzo często u kobiet, ponieważ jest to jeden z najwyższych krokodyli, najwyższych symbiontów. Jeszcze wyżej jest tylko atmaniczny i jeszcze Anumpadaka bywa czasami, ale to bardzo rzadko. I ten krokodyl buddialny jest związany z wartościami, z pięknem, no obszar buddialny w ogóle jest obszarem wartości, jakości, ocen, krytykowania. Także taki krokodyl bardzo profanuje sferę właśnie wartości i jeżeli jest chłopak z taką dziewczyną, to u niego będzie podważana jego wartość. Ta młoda dziewczyna będzie go, jak to mówią, próbowała. Takie testy będzie na nim niegodziwe robiła. Ona będzie uważała, że jest wszystko w porządku i ona ma bardzo po prostu duże prawo do tego, żeby to robić. Ona się chce czuć bezpieczna, ona to, ona tamto, tak. Natomiast ona sama i jej chłopak mogą nie wiedzieć, że ona ma symbionta, krokodyla buddialnego. Już tam kiedyś opowiadałem, jak byłem w Lidlu też. I
Tak się rozglądam przy pieczywie, akurat tam gdzieś chodziłem i nagle zza pleców wyszła taka pani. No i dusza od razu, o jaka ładna pani, wspaniała, oj. No ta patrzę, rzeczywiście jakieś takie energie, że tak powiem, bardzo, bardzo atrakcyjne, takie pociągające, wręcz uwodzące, tak, uwodzące, tak. No to na pierwszy rzut oka tylko się zakochać, ale i mówię, zaraz, żeby tak aż bardzo była ta pani atrakcyjna, tutaj coś może być. No i mówię, zaczekaj dusza, będziemy patrzeć się. No i też badam, czy to jest taki krokodyl, czy taki, budialny. O, mówię, dusza, spokój, cichutko. Do tej pani proszę się nie odzywać, ponieważ ona ma krokodyla budialnego i nie będziemy z tą panią rozpoczynać tańca godowego. Bo to jest po prostu najzwyczajniej niebezpieczne. Także taki, no i tam oczywiście sobie tam jakby, no musiałem to też troszeczkę przeżyć później, no bo taki, wiecie, takie zachwycenie takie nagłe, tak? To jest właśnie to. A ta osoba D na rysunku, jak widzicie, ma dużo tych różnych rzeczy. Tam się dużo dzieje. Ona jest taka intensywna, taka jakby ktoś chciał żebyście pokazali, żeby pokazać mu czy jej jakiegoś takiego wzorcowego, atrakcyjnego, czy działającego aktywnie człowieka, no to człowiek z krokodylem byłby pierwszy. I rzeczywiście dużo na przykład tam jakichś ludzi na topie jest właśnie z krokodylami, tam z piosenkarzy, czy tam tych jakichś przedsiębiorców i tak dalej. Na górze drabiny społecznej oczywiście. Ale tak jak widzicie, to są energie nadludzkie. Ten człowiek ma do swojej dyspozycji, ja mówię, że jest nosicielem krokodyla. To on nie jest właścicielem tego krokodyla, ponieważ to nie on posiada krokodyla, tylko raczej on się zgodził na to, żeby ten krokodyl w jego życiu mu pomagał. I tam jest jeszcze takie dwa podwójne półokręgi, z góry i z dołu. To znaczy, no, jest to oznaczenie, jeden półokrąg to jest własna aura człowieka, a drugi półokrąg to jest pole ochronne, taka bańka, można powiedzieć, energetyczna, która otacza tego narcyza i ów człowiek ma przez to ochronę. To jest tak jak, no niestety, no coś jak łódź podwodna, że można w tym żyć, w takim jakby skafandrze, w takim balonie mocnym, w takim opancerzeniu, ale nie ma, są przeżycia, wszystko jest, oprócz jednej rzeczy, że nie ma dostępu do przeżyć drugiej strony. Tam można powiedzieć, że ci naukowcy mówią o braku tak zwanych neuronów lustrzanych, które by narcyzowi mówiły i dostrajały się do przeżyć drugiej osoby. A to jednocześnie jest gra razem, współgra właśnie z tym zabezpieczeniem tej bańki energetycznej.
te błyskawice wychodzące od tego człowieka mówią o tym, że ta energia jest nadludzka. To nie jest już tylko energia tego człowieka. On jest mocno pompowany nadludzką energią, ale nie za darmo. On jest, ja to nazywam żniwiarzem, harwesterem takim. On zbiera żniwo energetyczne w dużej części nie dla siebie. On oczywiście może się sam pożywić, ale bardzo duża część tej energii idzie po tym samym sznurze Aka, jak to Huna mówi, po prawej stronie, który tam wchodzi, idzie do opiekunów, którzy nie mają połączenia z Bogiem osobistego i nie mogą czerpać energii od Boga, nie mogą mieć zasilania od Boga, więc muszą mieć życiowe energie od innych ludzi. No i tak to widzicie jest. Tak to wygląda jak proszę was jakiś tandetny wyrób ze wschodu dalekiego, który wydaje się być wspaniałym człowiekiem, wspaniałym działaczem jakimś, który może na przykład deklarować jakieś rzeczy dla społeczeństwa. To jest też, socjologowie mówią też o kimś, kto się nazywa gwiazda socjalna. I to jest generalnie bardzo często właśnie narcyz, który ma symbionty. Dobra, dość na ten obrazek, idziemy dalej. Obrazek się nazywa i teraz to jest człowiek, który został, który jest ofiarą ataku narcystycznego, którego aura została mocno nadszarpnięta, zraniona. To jest coś takiego, co ja nazywam pogryzieniem przez symbionty i to nie leczy się w aurze z czasem. Samo się nie leczy. Można o to prosić do wyższych jaźni Boga o uzdrowienie i uleczenie i to się ulecza, ale się samo tego nie robi. Co to działa? Ma dwie funkcje. Po pierwsze, daje wypływ tej energii ku adresatowi, czyli tutaj macie z prawej strony taki fantom tego narcyza i ten człowiek pamięta bardzo mocno, bo to jest takie traumatyczne odciśnięcie w pamięci, to się nazywa trauma bonding po angielsku, czyli wiązanie traumatyczne. I tam ta energia płynie. Ten człowiek ciągle może o tym akurat kimś myśleć. Jeżeli to jest trauma taka z relacji. Jeżeli by to była trauma z wydarzenia, to by energia płynęła do wydarzenia. Także to jest tak. I tutaj jeszcze no tak, to jest pogryzienie ma dwie funkcje. Raz wypływ energii, a drugi raz ustalenie energii, uwagi na danym poziomie. Czyli na przykład jeżeli jest to poziom budialny, ten człowiek będzie fiksował właśnie swoje myśli na poziomie budialnym. Będzie go ten poziom bardzo fascynował, to może złe słowo, ale pociągał, żeby tam zastanawiać się. To jest takie drążenie tematów, jakieś wspominanie, po angielsku to się nazywa rumination. Oczywiście Polacy skalkowali i mówią ruminacja, tak jakby nie było polskich słów, ale to już inna sprawa. To jest ich. I tutaj jest jeszcze takie serduszko ze znakiem zapytania. Dlaczego tak narysowałem? Dlatego, że coś takiego, takie odczucia bardzo często
przyprawiają ludzi o zastanowienie, czy to nie jest miłość, czy to nie jest moja bratnia dusza, ten bliźniaczy płomień, czy to nie jest, tak? A tak naprawdę to może być nadużycie narcystyczne, które zresztą bardzo wiele na przykład kobiet ściąga do życia z jakimś właśnie narcyzem jawnym. I to przyciąganie uwagi kobiet przez narcyzów jest aż tak bardzo intensywne, że tacy nauczyciele uwodzenia wręcz kopiują zachowania narcystyczne po to, żeby imponować kobietom, żeby właśnie zyskać od kobiet zainteresowanie, jakieś tam przelotne znajomości, jakieś tam różne rzeczy, prawda, jak to w tych przelotnych romansach jest. Natomiast to jest takie że tak powiem, wzorcowanie, tak, na bazie narcyza. No niestety, jakby to powiedzieć, jest to w kierunku ciemnego, takie jakby uczenie, jak być męskim, poprzez uczenie, jak być nosicielem krokodyla, albo przynajmniej jak markować takie zachowania. Tak? Także ja jeszcze będę mówić o tym udawaniu, faking, tak? Różnych rzeczy, jak to teraz ludzie chcą udawać różne rzeczy. Dobra, następna sprawa. F. Tutaj z kolei macie połączone aury dwojga, mężczyzna i kobieta, i oni są rzeczywiście w związku energetycznym, no, który się nazywa małżeństwem. Tak czy inaczej, na przykład, wiecie, w kulturze żydowskiej to małżeństwo może być właśnie zawarte na bazie energetycznej. Nie trzeba tam takich, powiedzmy sobie, ślubów formalnych. Dlatego są też i obostrzenia, na przykład takie, że kobieta i mężczyzna nie mogą być razem w tym samym pokoju. Przebywać samotnie, bez nikogo innego. No bo się powiążą, tak? Bo się powiążą tymi energiami. To jest tak silne. G. Tutaj mamy z kolei sytuację patologiczną, która jest dosyć częsta w Polsce, to znaczy samotna matka z dzieckiem. I to nie znaczy, że ta matka mieszka osobno od ojca. Taka matka może nie chcieć mieć relacji z mężem, bo może ten mąż być opresyjny, agresywny, narcystyczny i tak dalej, tak? I po prostu wycofała swoje energie z relacji z mężem. No i co? Ale jej dusza chce mieć kontakt, chce mieć z kimś relację, chce mieć małżeństwo. No przecież było, no to dlaczego ma nie być, nie? O, malutki, ty będziesz dla mnie fajnym partnerem życiowym. Dobrze, super będzie. Chodź tutaj, my będziemy, razem się uratujemy. Widzisz, tatuś to taki zły, a my tutaj sami z sobą sobie damy radę. To są słowa duszy kobiety. To mogą nie być słowa jej osobowości, ale mogą być słowa duszy kobiety i niestety traumatycznie to się kończy dla dziecka, zarówno takimi błędnymi więziami partnerskimi, chorymi z dzieckiem. Dziecko nie powinno być partnerem dla dorosłego, a zwłaszcza dla rodzica.
I tutaj zobaczcie, tutaj ta aura obejmuje ich oboje, bo to jest związanie, to jest związek. Natomiast po stronie dziecka te energie są o wiele słabsze, no bo dziecko jest mniejsze, dziecko jest dopiero wchodzi tutaj w świat. I energie dziecka, zobaczcie, że idą w dół. W dół idą, to jest początek stanów depresyjnych, początek trudności życiowych. To jest raz. Dziecko nie daje rady. Nie da rady, bo to nie jest jego rola. Natomiast z kolei z lewej strony, lewa część aury jest mocno wzmocniona. Tak? To jest tak, jakby ta kobieta robiła za dwoje. Ona taka jest, wiecie, taka mocna, ona sobie da radę, wiesz, bo ja jestem samotnie wychowującą matką i tutaj muszę to i tamto i wszystko jest okej. Tak? Taka matka Polka, och, zawezmę się, to zrobię, nie? Natomiast no to nie jest zdrowe. To nie jest zdrowe. To jak ja widzę takie kobiety, to po prostu woła. To aż woła. No ale sorry, ja tego nie zrobiłem, ani tego nie rozwiążę. Także tylko pokazuję, jak to wygląda. Aha, jeszcze obrazeczek mamy. I pod lewą postacią jest NU, narcyz ukryty. Tutaj bardzo często jest to osoba płci żeńskiej, czyli kobieta, a z prawej strony osoba, która mieszka z nią razem w mieszkaniu. I mieszkanie to jest ten prostokąt taki. Z lewej strony od góry przychodzi wspomaganie od białych sił duchowych, które są odmianą ciemnych. I te białe energie wchodzą do tej aury, do aury tej kobiety i zasilają ją. Energie białe nie są aż tak mocne jak ciemne. Ciemni zresztą białych stworzyli po to, żeby byli dla nich przeciwnikami, czyli stworzyli przeciwnika dla siebie, żeby mieć z nimi z kim rozgrywać bitwy. To tak samo jak ktoś prosi gorszego gracza na przykład do szachów po to, żeby go ogrywać, tak? To jest od razu intencja negatywna, ale co się spodziewać od ciemnych. No i te białe energie są subtelniejsze, ale zatruwające. Nie są przeszywające, ale takie zatruwające, tak jakby powietrze było zatrute, jakby był smog, jakby był jakiś gaz trujący w powietrzu. Nie chce się żyć. Na mdłości nawet zbiera i to jest mimowolne. Ta osoba, narcyz ukryty, nie robi tego ani świadomie, ani dobrowolnie, ale cieszy się z tego, że ma wsparcie, bo to jednak jest jakieś dosyć duże wsparcie. I osoby wokoło no, są po prostu wypalone, zdołowane. Bardzo często ta osoba, narcyz ukryty, krytykuje, ocenia, manipuluje, nie daje żyć, nie daje zrobić po swojemu, jest krytyczny, za bardzo krytyczny, tak? I to wszystko właśnie dzięki tym inspiracjom od białych energii. Także tutaj jest ten obrazek i to chyba jest ostatni obrazek z naszej galerii na dzisiaj. No i na tyle, mam nadzieję, że wam się podobało. Dzięki, pozdrawiam, na razie, cześć.